Warszawy po raz kolejny przyjeżdża cała Unia Europejska, przywódcy Europy plus prezydenci, premierzy od naszych wschodnich sąsiadów. Szczyt Partnerstwa Wschodniego, pierwszego wielkiego projektu europejskiego, który zaproponowała Polska i który się rozwija. Szczyt Partnerstwa Wschodniego jest jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji. Chcemy, aby ten szczyt nadał nowej dynamiki polityce wschodniej Unii Europejskiej. Chcemy, aby uznano europejskie aspiracje wszystkich państw Europy Wschodniej oraz żeby zdecydowano o tym, w którym kierunku polityka wschodnia Unii Europejskiej będzie się rozwijać. W tej deklaracji zawarte będzie uznanie europejskich aspiracji i wyboru tych krajów partnerskich, które sobie tego życzą. Wraz ze szczytem Partnerstwa Wschodniego odbędą się dwa duże wydarzenia towarzyszące. Będzie to konferencja społeczeństwa obywatelskiego. Let me say that in long term we would like to achieve democracy, of course. Thanks to democracy, stability, because long-term stability is not possible without democracy. Dzień dobry, ponownie w Warszawie. This Eastern Partnership owes much to the exceptional leadership of Poland and Donald Tusk. I want to underline the very substantive joint declaration we have approved today, which points the way forward in many areas of our cooperation. So now we have a clear roadmap for the next 2 years. A Warsaw Summit has also been a great opportunity to reiterate the principle that our partnership has to be rooted in a joint commitment to the values of democracy, human rights, pluralism, good governance and rule of law. Jesteśmy przekonani, że Partnerstwo Wschodnie realizuje wspólny interes zarówno 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i 6 państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Od jutra zabieramy się wszyscy do roboty, aby postanowienia tego szczytu stały się jak najszybciej faktami.